Ja chcę nagrać moment wjazdu pociągu do nas. Znaczy to moment posiadania, jak to wygląda. Te pociągi są takie bardzo charakterystyczne. Tam jest nasza stacja. To są numery peronów i pokazanie, gdzie należy się udać, żeby wsiąść do odpowiedniego autobusu. Dobra, a tam podjeżdża nasz pociąg. Zabezpieczona slimka. Taka. Jedzie nasz pociąg, jedzie powoli, nie ekspresik. A tu będzie... To było szybkie, a to nasz. Powoli sobie jedzie. Wygląda z tym nosem. Jesteśmy w Pekinie, czyli Beijingu po ichniejszemu. Chciałam tylko pokazać, jakie piękne mają tutaj łąki kwietne. Po prostu mają tutaj tyle kwiatków różnych, o bazyl jak zwykle szaleje, że musiałam to po prostu pokazać, jaka jest różnorodność. I to są różne nazwy tych kwiatków, ja ich oczywiście nie znam, ale wygląda to przepięknie. Walczą pewnie w ten sposób też ze smogiem, który nas wczoraj przywitał, ponieważ była burza piaskowa, parametry były bordowe, nigdy czegoś... był taki wiatr, że po prostu mnie aż pchał. Tak, to wszystko z powodu wiatru, który nawiewa piasek z Mongolii, z pustyni, bo w Chinach też jest pustynia i nawiewa piasek. I teraz co prawda tego nie widać, ale jeszcze powietrze jest złe, jest dużo piachu, wieje, rzeczywiście strasznie wieje, chociaż to też miejscami. Tu tego nie widać i nie czuć, jeszcze chwilę temu mało bazyla nie porwało nam, nie? No. Pojechał za granicę z samochodem. Tak to wygląda. Cały placyk, tam pewnie będzie jakiś festiwal, coś takiego. My idziemy do tego gdzieś do marketu. Tak, my idziemy do marketu zrobić jak zwykle zakupy, bo my lubimy dużo kupować. I kupimy dla Was coś? Tak, prezenciki może. Tak, najwyższy w Pekinie? Pekiniski? No dobrze, jesteśmy w Pekinie. Na pewno na obrzeżach Pekinu, nie w centrum, więc to chyba nie może być największy w Pekinie. Naprawdę? I on jest na obrzeżach? Na dodatek? Przecież my jesteśmy na obrzeżach Pekinu. Jesteśmy na obrzeżach. To jest najbardziej tu znana biurowa ulica. Masz największy market, masz tą wieżę słynną. No dobrze, no to Pekin się wydaje taki zaciszny i taki bardzo spokojny. Więc trochę... Tak. Pekin jest mały. Wygląda na mały i... Mały, bardzo mały. I dzisiaj przynajmniej nie ma burzy śnieżnej, burzy piaskowej, nie? Więc jest widoczność dobra. Bardzo wielki wiatr. Tak, ale już nie wieje. I tak to wygląda. Pozdrawiamy skąd? Z Pekinu! Z Beijingu. Bo pamiętasz, Bazyl, jak się pisze Beijing? Uważaj, tędy nie idź, bo tutaj... Tak, idziemy sobie, spacerujemy sobie jak zwykle wieczorkiem. DJI. Tak, główna atrakcja dla Bazyla. DJI. Tylko DJI. No Lamax, no GoPro. DJI. Jak gdy spojrzałem na te drony, to niektóre nawet po 45 tysięcy i 999 yuan. Takie niektóre były drogie te drony. Okej. Były gigantyczne. Chodź pokażę. Chodź do kamery. No to chodź, pokażesz do kamerki, zanim się kamera wyłączy. 999 lat, oto ten gigantyczny. My mamy jednego z tych mniejszych. A faktycznie wielki. On ma małą kamerę, to jest mały dron. Na tym kończymy nasz film. No to jesteśmy część dalsza w Pekinu. W Pekinie, nie w Pekinu. No, Ale mówię, że część dalsza Pekinu, tak? W tym znaczeniu. O, tu nad nami jakieś wieżowce kolorowe, tutaj drzewy zasłaniają, ale może coś zaraz będzie jeszcze widać, jaki ciekawy budynek, jeden czy drugi. I mały Bazyl w wielkim świecie. No tak, to prawda.
China World Trade Center Master Plan. Tak. Widać ten duży, charakterystyczny też budynek i największy, taki nie najwyższy. I tam z tyłu kolorowy świateł. Tutaj znowu fragment naszej stolicy Chin, Pekinu. Kolorowe wieże, bardzo lubimy takie ujęcia, Tomek cały czas fotografuje. Okej. Teraz byłby wykład o najwyższych budynkach. Ten jest podobnie najwyższy w Pekinie. Chociaż po tych wieżowcach, które my widzieliśmy ostatnio, to nie wydaje się taki wysoki, ale rzeczywiście jak się jest pod nim, to bestia. Tak samo jak dron. Tak. Fragment jeszcze tutaj Pekinu. Mama ktoś zostawił jedzenie. A no tak, ktoś widzisz, zapomniał, czeka na kogoś jedzenie. A gdyby w tym był dron, to by było fajnie. No, tak to wygląda. Jak na Pekinie jest dziwnie pusto. Taka mała stolica. Chodź, Bazyl. Witamy w Pekinie. Jest dużo, ciasno. Dobrze, Pekinu, część dalsza. Jesteśmy pod budynkami Soho, olbrzymimi centrami handlowymi, ale też widzę, że to są powierzchnie biurowe. To Soho było widoczne z naszego hotelu. Jest duże, gigantyczne i ma bardzo ciekawy kształt. A to my wędrujemy sobie ulicami Pekinu. Jest spokojnie, bo jest niedziela, czyli nie ma tłumów. A tak wyglądają te trzy jajowate budynki z bliska. I piękne niebieskie niebo, tak. Niebo wreszcie jest niebieskie tutaj. Mieliśmy zwiedzać Hutongi i właściwie to nie musimy, ponieważ okazało się, że nasz hotel Holiday Express jest umieszczony w Hutongu. Co to są Hutongi? Hutongi to są takie bardzo długie, ciągnące się kilometrami budynki robotnicze, raczej tak jak widać. No są po prostu bardzo długie. Wyglądają jak taki mały chiński mur. Jaką długość mają Hutongi? Okej. No to tak to wygląda. To miało być element naszego zwiedzania. I w sumie mamy go. Raczej skromnie, raczej zacisznie. Chyba bardzo skromnie. Mieszkają sobie tutaj ludzie. Nie są nami tak bardzo zainteresowani, na całe szczęście. Tak, więc nagram tych hutongów, jak sobie nimi spacerujemy, jak to wygląda. Tu już te hutongi są trochę bardziej okazałe, chyba trochę bardziej zamożne i niektóre mieszają się z takimi większymi domami. Lishi hutong, tak? To jest pewnie numer i tu już ten hutong jest taki bardzo konkretny. Z lewej strony też trochę bardziej zasobniejsze, ładniejsze, kolorowsze, z takimi małymi ołtarzykami. Pewnie też... No to idziemy! Idzie nasza ekipka zwiedzać chiński mur. China Tower, China Wall. No. Mur chiński, gdzie będziemy szli. Piękna pogoda, widać, nie ma smogu, nie ma mgły. Widać przynajmniej, to nam się, ta atrakcja nam się w pełni udała, chociaż jest ciepło. Nie da się ukryć. Wreszcie na ten murek. Idziemy. Idziemy na murek chiński. Zjedziemy kolejką. Aha, nie. Bazyl posmutniał trochę, jak dowiedział się, że... Schodzić łatwiej niż wchodzić. No, ale tu są takie elementy wchodzenia, schodzenia. To nie jest tak, że tylko...
No to czeka nas ostatni kwartalik, żeby dostać na tą górę, ale myślę, że jesteśmy w dobrych nastrojach. Zjedliśmy 2 łyżki cukru i możemy iść. Jest ciepło. Nie jest tak gorąco, jest ciepło, ale nie jest tak gorąco, że pali w słońcu. Tu było tak... Wygląda na to, że ciężko się tam wchodzi, ale nasza ekipa odważnie wchodzi. Weszliśmy. Co powiesz na ten temat? Weszliśmy. Gratulacje ci składam. Tak, gratulacje. Poszło. Moje do mnie też. Nie tą ręką, którą... Gratulacje jesteś na Morze Chińskim. Brawo, chłopczyku. Brawo, Tomasz. Ale super. Nie można już nadal iść. Aha. Chciałam powiedzieć, że na Morzu Chińskim jest całkiem pusto. Jest taka godzina tam w okolicach 15, że naprawdę nie ma ludzi. No jest w okolicach 15, proszę zobaczyć. W ogóle pojedyncze pary spacerują. Mało ludzi. Przyjemnie pusto. My tam byliśmy na samej górze, na wzgórzu i teraz sobie schodzimy. Nie, na samej górze jest nielegalny. Nie, tam dalej, za samą górką. Za górą jest nielegalne, a z lewej strony przy napisie jest nielegalne. A tu jest legalny. Tak można podejść. Przeszliśmy, daliśmy radę. I widzimy te piękne góry z lotu ptaka. No, teraz jest sobie pusto. No pusto, no ciekawe. Szczerze mówiąc, to jedna z fajniejszych atrakcji tutaj ta woda, która nas w tym momencie chłodzi. Idziemy sobie spacer. O, tu będzie mocno. Fajnie. Najfajniejsza atrakcja. O, ekstra. Nawet Tomeczek się skusił troszkę schłodzić. Umyjesz sobie spodnie przy okazji i bluzkę. Jeszcze przed naszym wylotem przyszliśmy tutaj do centrum Pekinu, do miejsca, które nie śpi, gdzie miały być skorpiony na patyku. Oczywiście wydaliśmy... Scorpion in the stickers. Tak, Bazyla piosenka. A jak to leciało? Kotki Nie pieski? śpiewaj. Po polsku. Po polsku też, bo wy rozumiecie. Dobra, więc pokażę, jak wygląda tutaj pewnie mój przedostatni albo ostatni filmik. Pekin nie śpi, Pekin robi zakupy, sklepy, dużo się dzieje, kolorowe światełka, to było wejście do takiej świątyni, takiej malutkiej. Tu nasi Chińczycy biali, kwiatki z tyłu. No, tak to wygląda, tak. 3D, ale fajne, ale czaderskie. Ej, super to jest! Ale fajne. Bazyl się wystrachał. Na zdjęciu to wygląda jakoś tak? Ale numer. O, Może jeszcze jeden. może puszczą jeszcze. To było fajne. To nie jest. To było bajowe. To było 3D. No było. Znaczy to jest jakaś nudna reklama, której nie będziemy pokazywać. No i dobrze, to jest 3D. No, ale tu było 3D, fajne. O, jest! Znowu reklama, bo to teraz reklamy są. Widzicie, nie wszystkie reklamy są reklamami 3D, a te są. Ale fajowe.